Cześć, mówi Falka, witam na kanale Woman in Corset. Dzisiaj robimy metamorfozę na It's Black Friday. Tutaj macie zdjęcie dla referencji. Podążam za tutorialem, link do oryginału macie w opisie filmu. Zaczęłam od próby zafarbowania włosów na czarno szamponetką. Próba zakończyła się kompletną porażką. Kolor jest tylko odrobinę ciemniejszy, ale generalnie włosy nadal są czerwone, właściwie bardziej brązowe. Próbuję więc zrobić domowy spray do włosów z pokruszonego czarnego cienia, wody, odrobinę odżywki, odrobinę spirytusu. Używam tego dużo. Efekt 2 na 10, zresztą spójrzcie sami. Trochę to poprawiło sytuację, ale tak bez szału bym powiedział. Przy okazji wszystko się wybrudziło, więc musiałam wszystko zmyć, przetrzeć, po prostu. Włosy w ogóle brudziły przez cały wieczór i generalnie ta część to było kompletne fiasko. Po tym jak się wyczyściłam, będę zakładać soczewki. Freya nosi czerwone soczewki, w związku z tym zakładam moje Metatrony. Następnie na całą twarz i szyję nakładam Mediderm, taki krem z apteki, i już potem nie używam bazy. Ponieważ mój podkład Krajolana dalej się nie odnalazł, to na całą twarz ląduje biała farba z palety Ghost Stories Kit. Nakładam ją za pomocą nowego pędzla Kiehl's T4 do płynnych podkładów. Do kremowego podkładu, szczerze mówiąc, pędzel sprawdził się tak średnio. Nakładam oczywiście grubą warstwę, ponieważ zależy mi na tym, żeby skóra była biała. Tutaj w rogu będzie Wam się cały czas pojawiały kolejne kroki z tutorialu Black Friday. Na szyję i dekolt nakładam białą farbę z NYXa i najpierw próbuję ją nałożyć pędzlem, potem gąbką, ostatecznie w końcu robię to palcami, gdyż najlepiej działa z palcami, taka rozgrzana lekko palcami. Farba ta sama ląduje również na uszach. Dokładam też trochę na twarz i potem całą twarz jeszcze poprawiam gąbką, którą wklepuję biały podkład, żeby lepiej się wtopił. Generalnie farba z NYXa nie jest jakoś bardzo kryjąca i no, bardzo zła nie jest, ale też mnie nie zachwyciła. Pierwszy raz z nią pracowałam. Ujdzie. Tutaj jeszcze wyrównuję wszystko gąbką. Do tej transformacji muszę dość mocno podgolić brwi. Zgalam ogonki, podcinam cały dół brwi. Nie chciałam ich usuwać zupełnie, ale jednak też do tego makijażu konieczne było podgolenie ich. Całą skórę twarzy mocno pudruję grubą warstwą Ghost Finish z Make Up Revolution. Wiadomo, tłuste farby trzeba mocno utrwalić pudrem, żeby się nie zważyły. Nawet udało mi się w miarę utrzymać ten makijaż na imprezie, więc nie było tak źle. Żeby upodobnić się do Black Friday, przyklejam nietoperze, takie naklejki, w miejscach, gdzie ona ma tatuaże. Są to naklejki na ścianę z AliExpress, kupione zupełnie niezależnie jakiś czas temu. Ale się dobrze sprawdziły i jeden, co prawda, poprawiałam potem naklej do rzęs, żeby się lepiej trzymał na imprezie, ale w miarę się trzymały. Dopiero tam pod koniec imprezy mi się jeden zgubił, więc spoko. Posiadam pierdyliard cieni, palet i cieni, ale jak się okazuje, brakuje mi dobrego szarego cienia. Ale spoko, już zamówiłam nową paletę z szarościach. W końcu mieszam czarny i biały z duo do konturowania z pudrem i tej mieszanki używam jako szarego cienia. Staram się konturować równie ciężką ręką jak Black Friday, ale chyba nie umiem po prostu. Standardowo podkreślam kości policzkowe i koryguję kształt szczęki. Następnie blenduję to pędzlem do pudru. Pogłębiam jeszcze kontur czarnym cieniem na mniejszym pędzelku. Wychodzę ze swojej strefy komfortu i robię nieroztarty kontur twarzy.
Tą samą mieszanką białego i czarnego cienia nakładam jako bazę do modelowania oka dużym puchatym pędzelkiem. Staram się nadać podobny kształt oku, jak ma Black Friday, na ile moja twarz oczywiście na to pozwala. W międzyczasie lekko utrwalam twarz mgiełką fiksującą. Pod oczami cieniuję sińce, taki trupi kształt, tak samo jak w oryginale. Ponieważ mój szary cień jest trochę za ciemny, wszystko rozcieram dokładnie większym pędzlem z pudrem. Na ruchomą powiekę nakładam matowy biały cień. Ten sam cień ląduje też w wewnętrznych kącikach oczu. Używam White Noise z Make Up Revolution Give Them Nightmares, ale zasadniczo każdy matowy biały cień się sprawdzi. Ten sam biały cień posłuży mi również do rozjaśnienia łuku kupidyna, brody i nosa, czyli takiego matowego highlightu. Tutaj nie będziemy używać żadnego błyszczącego highlighta, więc wszystko jest w matach. I ten biały trochę rozjaśni tam, gdzie chcemy podkreślić białe części. Powyżej linii załamania maluję sztuczną linię załamania. Używam dość precyzyjnego pędzelka i czarnego cienia Darkness z tej samej palety. Moja linia wypada niżej niż u Frei, bo nie zgoliłam brwi zupełnie, ale niestety mam za niskie czoło, żeby sobie rysować takie gotyckie brwi wyżej, więc robię to, na co pozwala moja facjata. W ogóle nie był mój najlepszy dzień na makijaż, a brwi szły mi zdecydowanie najgorzej, ponieważ zgubiłam mój eyeliner w pisaku, sięgam po eyeliner w żelu Maybelline, ale jestem praktycznie zaschnięty, w ogóle nie chcę rysować i w ogóle no dramat. Dodatkowo jeszcze musiałam podgolić bardziej, jak się okazuje, brwi, a średnio umiem to robić, ponieważ zazwyczaj nie golę brwi, więc nie chcecie wiedzieć, jak po zmyciu makijażu wyglądały te brwi. Na szczęście szybko mi odrosną. Przesiadam się na zużyty pisak po tym, jak się poddaję z tym nierysującym w ogóle żelem. Pisak to Mr. Precise Carvey, który trochę nam uratuje sytuację, ale też bez szału. Trochę jeszcze w międzyczasie oczyszczam korektorem. Przechodzę do obrysowania oczu, ponownie zmieniam eyeliner, tym razem biorę Kałamarz od Eveline, dosyć sprawdzony. Rysuję grubą kreskę z długą jaskółką, próbując powtórzyć kształt oka z filmu. Tutaj na razie nie musimy być bardzo precyzyjni, więc będziemy to jeszcze poprawiać. Więc na razie rysujemy grubą krechę. Ponieważ do następnego kroku potrzeba precyzyjnego eyelinera, otwieram nowy pisak z Art Deco, który, spoiler alert, jest genialny. Nigdy nie miałam czegoś tak precyzyjnego. Rysuję nim wewnętrzne kąciki oraz poprawiam całe obrysowanie oka. I eyeliner jest super, będę go na pewno używać. Że trzeba się go nauczyć używać, ponieważ końcówka jest bardzo miękka, ale jest tak precyzyjny, że po prostu wow. To nie jest typowy kształt oka dla mnie. Wiecie, zazwyczaj nie rysuję tych przodów takich aż... Ale wydaje mi się, że tym razem wyszło całkiem nieźle. Tym samym pisakiem dopracowuję też brwi oraz poprawiam dolne kreski, dorysowując sztuczne dolne rzęsy.
Dajcie w ogóle znać, jak Wam się podoba ten sposób pokazywania, ponieważ próbuję opracować, jak mogę Wam pokazywać tutoriale, malując się w najwygodniejszym w tej chwili dla mnie miejscu, czyli przy mojej nowej toaletce. To jeszcze nie jest idealny sposób pokazania. Wydaje mi się, że lepsze mogę wymyślić. Dalej Black Friday używa cienia w kredce, ale moja kredka wyschła i nie rysuje. Oczywiście mam gdzieś inne, ale nie wiem gdzie. W zasadzie ten tutorial przypomina mi, jak bardzo potrzebuję porządków w kufrze. Próbuję narysować kreskę czarnym cieniem, ale to nie jest to. Kolejne podejście to czarna konturówka do ust, ale mam już 500 cieni na powiece i kredka średnio rysuje, ale powiedzmy, że to jest ten efekt, o jaki chodziło. Kredkę rozcieram czarnym cieniem, czarny cień ląduje też na dolnej powiece. Tell me where do the lonely go? I don't know. Robię przy tym idiotyczne miny oczywiście, jak się można spodziewać. Mocno tuszuję górne i dolne rzęsy nowym świetnym tuszem Art Deco i nie mam sponsorstwa od Art Deco i produkty po prostu jakoś ostatnio mnie zachwyciły, choć nie wszystkie. Na linię wodną nakładam konturówkę od pupy, choć nie jestem pewna, czy powinnam ją w ogóle stosować w oczach, no ale to była jedyna czerwona kredka, jaka wpadła mi w ręce. Nic się nie stało na imprezie, nic mnie nie uzawiło, nic mnie nie uczuliło, więc spoko. Pomijam krok ze sztucznymi rzęsami, bo ich po prostu nie lubię i nie potrzebuję, zwłaszcza z tym tuszem. Trochę wyprzedzając tutorial, robię sobie sztuczny pieprzyk. Używając zestawu Lip Kit Kiss of Death obrysowuję usta konturówką, starając się nadać kształt podobny do ust Frey. Następnie nakładam płynną pomadkę z tego samego zestawu, z Make Up Revolution. Tak ze 2 warstwy, żeby było ładnie czarno. Oczywiście w trakcie imprezy musiałam dokładać od środka, bo się zjadała. Na koniec mocno utrwalam makijaż sprayem. Przechodząc do włosów, średnio się zmieściły w kadrze i średnio są czarne, ale się nie poddaję. Wydzielam z przodu pasma, których nie będę tapirować. Black Friday ma zazwyczaj wycieniowane włosy z przodu albo grzywkę, ale zrobimy co się da, by upodobnić fryzurę bez cięcia. Przednie pasma rozczesuję i prostuję prostownicą, tapiruję je u nasady, żeby nie przylegały mi do twarzy. I na koniec utrwalam lakierem. Pozostałe włosy dzielę na pasma i mocno tapiruję, utrwalając lakierem każde pasmo. Mocne nasprejowanie cieniem wcześniej ułatwiło mi robotę, włosy były sztywniejsze i mniej śliskie, więc łatwiej się tapirowało. Jeśli zastanawiacie się, nie boję, że mi się zniszczą włosy, to mam do nich podejście bardzo użytkowe. Lubię mieć włosy do pasa, ale generalnie o nie bardzo dbam i lubię od czasu do czasu pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa i myślę, że to im nie zaszkodzi. I tak udało mi się to potem rozczesać. I to w zasadzie tyle. Jeszcze tylko strój i biżuteria i mamy skończony look. Dajcie znać, czy Wam się podoba taka metamorfoza, zostawcie szpony w górę i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!